Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Czołem Rebelio, Joanna Prokop, a dzisiaj, moi drodzy, z nami gość wyjątkowy, bardzo lubiany przez Was i przez nas w Radiu Rebeliant, Andrzej Rozenek, polityk Koalicji Platformy Obywatelskiej, przepraszam, oraz świetny komentator rzeczywistości politycznej w podcaście Lot nad Kaczym Gniazdem, który absolutnie musicie subskrybować, oglądać, komentować, lajkować i czekać na każdy odcinek codziennie przed południem. Długi wstęp. Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry, Anno, cześć Rebelio, witam Was serdecznie w tym trudnym czasie politycznym, no bo łatwo nie jest. Tak, czas polityczny jest trudny i ja, Andrzej, do Ciebie na początku pytania jako do polityka Platformy Obywatelskiej. Wybory 2023, graliśmy o wszystko, udało się, baliśmy się, że PiS wróci i wtedy nam całkowicie zdemontuje demokrację. Wybory 2025, wybory prezydenckie, też graliśmy o wszystko, nie udało się, zaraz zresztą porozmawiamy o tym, dlaczego się nie udało, ale nie udało się. Też mieliśmy informację o tym, że to jest gra o wszystko, to znaczy bez naszego prezydenta demokratycznego nie będzie praworządności w Polsce, PiS wróci do władzy i nam zdewastuje demokrację. I teraz my z tym, jako obywatele, z tą traumą, że tak się stanie, zostaliśmy, a politycy największej partii w koalicji 15 października, czyli politycy Koalicji Obywatelskiej, zachowują się tak, jakby się nic nie stało. Czyli co, strachy na lachy przed wyborami, czy rzeczywiście jakby odpuścili już, tak, i nie chcą tej demokracji przywracać, czy też jest jakiś plan, a my powinniśmy czekać i zaufać. Dużo pytań, mało odpowiedzi, bo my tak naprawdę nic nie wiemy. Jestem szeregowym członkiem Platformy Obywatelskiej i wiem tyle mniej więcej, co wyczytam z mediów i co Państwo też pewnie wiecie. Jedno jest dla mnie pewne, że w trakcie kampanii wyborczej wszyscy, łącznie ze mną, mówili, że każdy głos się liczy. I to wręcz w zasadzie każde wystąpienie polityka się kończyło, szczególnie w tym ostatnim okresie kampanii wyborczej, właśnie takim wezwaniem: idźcie do urn wyborczych, bo każdy głos się liczy. No to nie powinny być słowa rzucane na wiatr. Jeżeli rzeczywiście każdy głos się liczy, to powalczmy o te głosy. I tutaj chcę jasno powiedzieć, my nie mamy na razie przesłanek do tego, żeby twierdzić, że wybory zostały sfałszowane. Natomiast mamy prawo mówić o tym, że było bardzo dużo fałszerstw wyborczych. To niby to samo, a nie to samo, bo żeby powiedzieć, że wybory były sfałszowane, to trzeba udowodnić, że te fałszerstwa wyborcze spowodowały taki, a nie inny wynik. My tego nie wiemy na tym etapie, bo no, za mało danych. Natomiast wiemy, i to Państwo też już chyba wiedzą, że dochodziło do bardzo przeróżnych manipulacji wynikiem. Od przypisywania wyniku Rafała Trzaskowskiego Nawrockiemu, oczywiście tam, gdzie Rafał Trzaskowski wygrał, poprzez jakąś aplikację, która eliminowała niektóre osoby, które przychodziły z kartką pozwalającą zagłosować. Nielegalną aplikacją, trzeba dodać, w żaden sposób nieautoryzowaną przez PKW i używaną głównie, jak zrozumiałem, przez zwolenników PiS-u. Na dodatek aplikacją, której serwery były gdzieś poza granicami Polski. Jak niektóre media donoszą, były te serwery na Węgrzech. No, wiemy, że Węgry to stały i silny sojusznik Rosji. To drugi sposób. No i było też wiele wyników wyborczych, które wskazują na to, że one odbiegają od normy.
To znaczy, można pewne rzeczy przewidzieć, biorąc pod uwagę to, co się działo w pierwszej turze, to, co się działo w poprzednich wyborach. I systemy komputerowe i sztuczna inteligencja jest w stanie to bardzo precyzyjnie wyliczyć. Ale jest też w stanie wskazać te miejsca, gdzie coś znacząco odbiega od normy. I tu mieliśmy taką właśnie sytuację. Znacząco odbiegające od normy wyniki promujące kandydata PiS. I to na razie są te trzy główne elementy, o które opierają się protesty wyborcze. Ale trzeba przyznać, że tych protestów wyborczych, jak na tę skalę informacji, którą mamy, nie jest zbyt dużo. Bo też obywatele są pogubieni. No ja myślę, że nikt mi nie powie, że przeciętny obywatel wie, czy on ma sam składać protest wyborczy, czy ma się kontaktować ze sztabem Rafała Trzaskowskiego, czy ma, nie wiem, skontaktować się z PKW, czy ma napisać list i wysłać pocztą, czy ma to zrobić mailem. No jest mnóstwo pytań i bardzo mało odpowiedzi, nie ma żadnej instrukcji, jak to robić, z kim się kontaktować. No jedyny tutaj Roman Giertych się popisał refleksem, stworzył adres mailowy, pod który można wysyłać tego typu informacje. Mi się wydaje, że na tym etapie najważniejsze jest to, żeby zawalczyć po pierwsze właśnie o ten każdy głos, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś będzie miał poczucie, że jego głos został zmarnowany, niepoliczony albo wręcz zaliczony na stronę przeciwną, a po drugie, żeby ukarać tych, którzy brali udział w tych fałszerstwach, no bo fałszerstwa były, my już wiemy, że były fałszerstwa, tak? Tylko na razie mamy niepotwierdzoną skalę tego zjawiska. No i nie powinno być tak w państwie demokratycznym, że przy wyborach ktoś robi jakiś szacher-macher nad urnami, no a jeżeli już ktoś coś takiego się odważył zrobić, to musi ponieść odpowiedzialność. Jak nie poniesie odpowiedzialności, to będziemy zachęcać do tego, żeby w następnych wyborach działy się podobne rzeczy, tylko że na większą skalę, bo ludzie nabiorą po prostu pewności siebie i stwierdzą, ok, nic się nikomu nie stało, no to znaczy, że można, tak, że można takie rzeczy robić. No mamy tutaj pewne problemy z naszą demokracją, która wykazuje chyba jakąś dziwną słabość w obliczu tego, co się dzieje. Andrzeju, ja bym chciała podzielić naszą audycję na 3 części, żebyśmy przez chwilkę porozmawiali o dezinformacji, która też miała wpływ na wybory, później właśnie o tej aplikacji, a na końcu o tych fałszerstwach, tak, wyborczych, które właśnie między innymi przy pomocy zaangażowania pana Romana Giertycha okazuje się, że ta skala jest coraz większa, napączkuje. Ale zanim to informacje rządu. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Obywatel nie wie, co ma zrobić, jest w chaosie informacyjnym, cały czas brakuje znowu rzecznika rządu i to się mści. Oczywiście cały X i cały YouTube mówi Andrzej Rozenek na rzecznika. Bardzo niewdzięczna na ten moment funkcja, ale my też się do tego dołączamy, Andrzej Rozenek na rzecznika rządu, bo to jest potrzebne. I potrzebne jest to właśnie, żeby jest jakiś pomysł Koalicji Obywatelskiej, żeby powstało, nie wiem, jakieś centrum informacji, co zrobić, co taki wyborca, który się czuje bardzo oszukany albo też zagubiony w tym chaosie informacyjnym, gdzie może szukać pomocy, gdzie może się zgłosić, bo na przykład ludzie piszą na X-ie, że została odmówiona im wydanie karty, tak, widzieli jakieś dziwne sytuacje. Ja jeszcze teraz dojdę do pewnej strony internetowej, która nawoływała, jak w sposób, na przykładzie strajku włoskiego, w jaki sposób przedłużać wydawanie kart i tak dalej. To była pisowska strona. Więc Andrzej, pytanie do ciebie, czy Koalicja Obywatelska ma jakiś plan na to, żeby pomóc obywatelom odnaleźć się w tym chaosie? No najpierw się odniosę do tych wezwań dotyczących rzecznikowania rządu. Ja od 1,5 roku, od grudnia 2023 nie dostałem żadnej propozycji i nic się nie zmieniło w tej sprawie, więc wydaje mi się, że takie mówienie o czymś, czego nie ma, no mimo oczywiście to schlebia, bardzo Państwu dziękuję za zaufanie i za to, że uważacie, że byłbym godny tej funkcji, ale na razie nie ma takiego tematu, także no przepraszam bardzo, jeżeli ktoś jest zawiedziony, ale nikt się ze mną w tej sprawie nie kontaktował. Od 1,5 roku jestem politykiem na emeryturze. Natomiast, no tak, oczywiście powinna być bardzo precyzyjna informacja i o te informacje powinien przede wszystkim zadbać sztab Rafała Trzaskowskiego.
I on powinien zadbać o to już w dniu wyborów. Już w tym momencie, kiedy się okazało, że jest niewielka różnica głosów, ze sztabu powinien wyjść komunikat bardzo czytelny. Proszę Państwa, jeżeli uważacie, że coś zostało sfałszowane, jeżeli uważacie, że Państwa głos nie został zaliczony na Rafała Trzaskowskiego, kontaktujcie się z tym i z tym, macie tutaj adres, macie telefon. My to wszystko za Państwa zrobimy, bo tak powinno działać państwo, tak? My to za Państwa zrobimy, podkreślam. Wiesz, ja podziwiam tych ludzi, którzy ponagrywali filmiki, którzy dają własną twarz, występują w TikToku. No ta stewardessa słynna, która nagrała filmik, młoda dziewczyna, wyraźnie zbulwersowana tym, co się wydarzyło, tak? Tak. To są postawy bohaterskie. Dlatego, że ci ludzie przecież mają świadomość tego, że połowa społeczeństwa, czy połowa głosujących głosowała na drugą stronę i już w tej połowie tych ludzi, których być może ona spotka na ulicy, jest ich wrogiem. Bo taka jest z tamtej strony, taki klimat mamy, tak? Oni tak po prostu traktują nas, wyborców Rafała Trzaskowskiego. A jeszcze tu ktoś ośmiela się podważać wynik wyborów. No to już w ogóle to wróg chyba narodowy niemalże. Także ja podziwiam tych ludzi. To są osoby o wyjątkowym kręgosłupie moralnym, ale nie możemy od wszystkich oczekiwać bohaterstwa, no na litość boską. Większość ludzi prawdopodobnie, która miała do czynienia z tego typu zjawiskiem, pomyślała sobie, dobrze, co ja się będę wychylać, tak? Przecież mnie sąsiedzi zlinczują. Im bardziej to jest okolica pisowska, tym częstsze takie postawy i trudno się ludziom dziwić, naprawdę trudno. Ja sam miałbym tutaj, będąc przeciętnym, zwykłym zjadaczem chleba, nie związanym z polityką, takie myśli, że może to zaszkodzić, nie wiem, mojemu dziecku, mojej żonie, mojej, nie wiem, teściowej, komukolwiek, tak? Więc po co się wychylać? Dlatego powinien być jasno napisany protokół, taki punkt po punkcie, co trzeba zrobić w takiej sytuacji i on powinien być szeroko kolportowany i dla każdego chętnego powinien być dostępny. Ja nic takiego nie znalazłem. Poza tym, co Roman Giertych robi, naprawdę nie znalazłem nic takiego. Poza tym, że pani przewodnicząca sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka, po iluś dniach się obudziła i powiedziała, że no to zapraszamy, można do nas wysyłać te informacje. No to dobrze. Przepraszam, znowu narzekam, niepotrzebnie. Nie wszystko obywatele muszą sami robić. Wręcz śmiem twierdzić, że większości rzeczy nie powinni sami robić. Dlatego, że mamy państwo do tego. Kiedy PiS rządziło 8 lat, no to ja rozumiem, że podważaliśmy kompetencje państwa, że uważaliśmy, że państwo jest w rękach ludzi niegodnych i takich złoczyńców, którzy mogą wykorzystać to państwo do złych rzeczy, ale dzisiaj mamy państwo w rękach jak najbardziej proeuropejskich, demokratycznych polityków i ja oczekuję od państwa po pierwsze tego, że samo wyjaśni, czy były rzeczywiście przekręty, czy nie. Po drugie, że te energię obywateli jakoś zagospodaruje. No tego ja nie widzę, niestety. Natomiast słyszę z PKW bardzo ciekawe głosy. W Radiu Rebeliant był pan sędzia Balicki, który bardzo ciekawie mówił na temat samej konstrukcji podważania wyborów, podważania wyniku wyborów i to jest bardzo ciekawe, co on mówił. Polecam Państwu ten odcinek w Radiu Rebeliant. Jak ktoś jeszcze nie widział, to proszę sobie odtworzyć i tam jest garść bardzo ważnych informacji dla Państwa. No, odezwał się też Ryszard Kalisz, kolejny członek PKW, który mówi o tym, że przecież uchwała Sądu Najwyższego będzie w oparciu o to, co zaraportuje Sądowi Najwyższemu PKW, a PKW otrzymuje, jak rozumiem, jednak dosyć liczne informacje o tym, że były przekręty podczas liczenia głosów. No i pytanie, co w tym raporcie z przebiegu głosowania się znajdzie. Jak rozumiem, Ryszard Kalisz chciałby, żeby znalazły się wyraźne informacje o tym, że doszło do nieprawidłowości i dlatego na godzinę 17 na poniedziałek zwołuje posiedzenie PKW w tym właśnie temacie. No czyli coś się dzieje. Niektórzy działają, a niektórzy nie działają. No i to jest właśnie to, kiedy my możemy sobie porównać, tak? Jakość polityki, jakość polityków i to, czy są na swoim miejscu, czy nie są. Czy też po prostu, tak jak powiedziałaś na samym początku, no uznali, że trudno i gramy dalej, tak? A propos gramy dalej, ja nie wiem, przepraszam, ale mam takie potworne porównanie, bo ja od dawna już przestałem się pasjonować polską piłką nożną.
bo za każdym razem słyszę, że to jest mecz życia, mecz o wszystko. Tutaj na pewno już wygramy, tutaj już jesteśmy na dobrej drodze, żeby awansować, wyjść z grupy, nie wiem, dostać się do jakiegoś turnieju. A potem te emocje spadają i się okazuje, że było jak zwykle. I ja przestrzegam całą klasę polityczną, ale głównie demokratyczną stronę, żeby przypadkiem nie wywołać takiego właśnie zniechęcenia wśród wyborców. No bo ile razy można, tak? Ile razy można apelować i mówić, że to najważniejsze wybory, że każdy głos się liczy, a potem nagle ręce opadają, a jest jak zwykle, tak? Starajmy się unikać tego typu atmosfery i raczej trzeba walczyć o każdy głos. Naprawdę, tu nie chodzi o to, że ktoś podważa dzisiaj na tym etapie wynik wyborów, bo tego nie jesteśmy w stanie udowodnić. Ale nawet jeżeli 10 głosów zostało skręconych, nawet jeżeli 10 obywateli zostało oszukanych, to przecież nie można tego zostawić. To trzeba wyjaśnić i osoby, które to zrobiły, powinny ponieść za to odpowiedzialność. To chyba jest oczywiste. Andrzeju, pełna zgoda. Demokracja nie może efektywnie funkcjonować bez zaangażowania obywateli, to raz, natomiast to musi być symbioza, czyli to musi być współpraca, czyli to zaangażowanie obywateli musi mieć jakby swoje odzwierciedlenie w działaniu polityków, tak? I do polityków apel, żeby się bardziej zaangażowali, ponieważ my rzeczywiście, minął tydzień i ja cały czas czuję się osierocona. Andrzej, aplikacja, która w sobotę pan minister Siemoniak we wpisie na X-ie zawiadomił, że w sprawie aplikacji jest postępowanie, czy bada sprawę ABW, tak, i oni się temu przyglądają, ale przecież były te informacje jeszcze przed południem w dniu wyborów. Dlaczego wtedy nie zostały zatrzymane osoby, które to rozpowszechniały? Bo przecież ta aplikacja miała bezpośredni wpływ na wybory. Ja tylko jeszcze, zanim Andrzej dam Ci głos, to przeczytam. Jest Stowarzyszenie Ruch Kontroli Władzy i czytamy na tej stronie oficjalnie, żeby wszystkich niepewnych wyborców dopisanych grillujemy, sprawdzamy w urzędzie, wypytujemy i w ogóle jesteśmy okropnymi formalistami. Następnie jest wszystko to robimy ostentacyjnie, aby rozniosła się fama, że w tym lokalu ostro prześwietlają i są formalistami. Jest zachęcanie do tego, żeby zniechęcać ludzi, którzy mieli zaświadczenia, albo żeby robić wszystko, żeby na te zaświadczenia nie mogli zagłosować. W związku z tym i ta aplikacja temu służyła. Pan sędzia Ryszard Balicki u nas na antenie mówił o tym, że aplikacja nie mogła służyć do wyciągnięcia danych osobowych. To prawda, sama aplikacja nie, ale okazało się, że ludzie oddawali zaświadczenia, bo nie wiedzieli, jak się mają zachować. I wtedy już mogło to posłużyć do posłużenia się nie swoim, tak? To jest oszustwo wyborcze, to jest bardzo poważne przestępstwo, że głosuje się w imieniu kogoś, prawda? No jeżeli tak było, to mamy do czynienia z wyłudzeniem dokumentu, który jest dokumentem uprawniającym do oddania głosu. Pan sędzia Ryszard Balicki rzeczywiście w dniu wyborów wydał takie oświadczenie, że ta aplikacja nie jest autoryzowana przez Państwową Komisję Wyborczą. To było bardzo silne i stanowcze oświadczenie ważnego urzędnika państwowego i moim zdaniem to powinna być podstawa do tego, żeby policja natychmiast zaczęła interweniować we wszystkich tych lokalach wyborczych, gdzie używano tej aplikacji. Natychmiast. Bo rolą policji jest przestrzeganie bezpiecznego przebiegu procesu wyborczego. To nie znaczy, że tylko musi policja dbać o to, żeby się tam nikt nie bił, ale również o to, żeby ten proces przebiegał uczciwie i żeby nie używano na przykład do liczenia głosów jakichś nieuprawnionych instrumentów. Nic takiego się nie wydarzyło. Ja po raz kolejny mam ogromny żal do policji, że nie reaguje tam, gdzie po prostu powinna reagować z klucza. Już nie chcę wspominać Brauna, który przetrzymuje bezprawnie lekarkę w jej gabinecie, prawda? Brauna, który pali flagę unijną, którą wcześniej ukradł z Urzędu Państwowego. To wszystko są przestępstwa, które dzieją się na oczach policji. Policja nie reaguje. Z czego to się bierze? Trudno mi powiedzieć. Wiem natomiast, kto za to odpowiada. Odpowiada za to bezpośrednio komendant główny policji.
No bo jeżeli on sobie nie radzi z podwładnymi, jeżeli podwładni nie wykonują jego poleceń albo lekceważą sobie te polecenia, no to znaczy, że on sobie nie radzi ze swoją funkcją. Po prostu. Zresztą mamy ostatnio dużo kompromitujących nagrań dotyczących tego, jak policja funkcjonuje i naprawdę ja już resztki włosów z głowy sobie wyrwałem, jak oglądałem akcję pod Biedronką, gdzie policjant strzela w kierunku koła, kula rykoszetuje oczywiście, no bo dlaczego miałaby nie zrykoszetować i trafia w innego funkcjonariusza. No proszę bardzo, przejaw po prostu, no już nie chcę mówić głupoty, to mało powiedziane. No, krótko mówiąc, to było zdumiewające, że w czasie wyborów nikt w tej sprawie nie reagował, a powinno reagować państwo, przecież nie obywatele. No dzisiaj się okazują takie filmiki na Xie czy na TikToku, gdzie ludzie nagrywali swoimi telefonami właśnie takich agresywnych członków komisji, którzy mając te aplikacje wręcz wyrywali te kartki do głosowania. Mówili, że oni tu będą na prywatnym telefonie sprawdzać. No, niektórzy ludzie sobie na to nie pozwalali, tak dochodziło do awantur w lokalach wyborczych. I co, i policja też nie interweniowała? Też nie wiedziała, że dzieją się jakieś dziwne rzeczy? No naprawdę jest to zdumiewające. Zdumiewające jest też to, że minęło sporo czasu i nie mamy sygnału ze strony ABW, co to była za aplikacja. Czy rzeczywiście te serwery były na Węgrzech? Bo chociaż taka informacja dałaby nam pewien pogląd na to, z czym mamy do czynienia, prawda? Jeżeli ABW by potwierdziła, tak, ustaliliśmy. Serwery były, nie wiem, w Budapeszcie. Nie wiemy, kto je kontrolował, ale przypuszczamy, że nie były to osoby z Polski. No to proszę bardzo, to mamy już bardzo czytelny dowód na ingerencję z zewnątrz w wynik wyborów i to jest naprawdę poważny powód do tego, żeby wynik wyborów podważyć. Cały czas podkreślam, my nie mamy w tej chwili powodu do tego, żeby mówić, że Nawrocki przegrał. Natomiast mamy powód do tego, żeby mówić, że były manipulacje i fałszerstwa nadurną. Z całą pewnością. Tak, Andrzeju, od tygodnia nasze audycje nie dotyczą podważenia wyniku wyborów, jeżeli one odbyły się w sposób legalny, tylko sprawdzenia, czy tak było, bo jest bardzo dużo wątpliwości. Dzień za dniem przychodzą coraz większe wątpliwości, ale to podejrzenie nielegalności wyborów skutkuje. Ja nie umiem tego tak ładnie powiedzieć, jak napisał to pan redaktor Wieliński z Gazety Wyborczej. Wolne wybory to nie tylko jeden z fundamentów demokracji. Polaków łączy wiara, że akurat akt wyborczy wolny jest od nadużyć i fałszerstw. Ta wiara przechodzi dzisiaj ciężką próbę. Znaczy, że za 2,5 roku nawet niecałe 2,5 roku, może okazać się, że nie wierzymy w naszą demokrację, tak? W związku z tym, dlatego to wymaga tak dużego sprawdzenia. I teraz, Andrzej, jakby chciałabym przejść do tych głosów. To poczekaj, ja jeszcze No tutaj ten temat jakbym troszeczkę rozwinął, bo masz rację. To z jednej strony jest bardzo fatalny skutek zaniechania tutaj władzy i niedziałania w taki sposób, jak powinno się działać, ale z drugiej strony jest jeszcze następny element, który jest dopiero przed nami. No przecież o tym, czy były wybory legalne, czy nie, koniec końców ma orzekać Izba Sądu Najwyższego, która jest izbą nielegalną, która jest podważana przez trybunały międzynarodowe. Czyli de facto ten raport komisji sobie wędruje do jakiejś grupy kolesi, no bo nie wiem, jak to inaczej nazwać, przepraszam, może nie kolesi, do jakiejś grupy ludzi, tak, i ta grupa ludzi sobie tam usiądzie, popatrzy na to, poduma, porusza wąsami i powie, o tak, rzeczywiście pan Nawrocki został prezydentem. I wyda z siebie takie oświadczenie. Jaką moc ma takie oświadczenie grupy, która jest nieformalną grupą? Moim zdaniem żadne, bo to my też możemy we dwójkę sobie usiąść gdzieś i stwierdzić, tak, rzeczywiście Rafał Trzaskowski został prezydentem. I wydamy takie dumne oświadczenie, jeszcze się możemy nazwać, nie wiem, Sąd Najwyższy, Grupa Wsparcia Radia Rebeliant. I proszę bardzo, no i teraz się ścigajmy, które z tych oświadczeń jest ważniejsze. No trochę przerysowuje i dokonuje pewnego argumentu ad absurdum, ale naprawdę są bardzo poważne głosy konstytucjonalistów, no i przede wszystkim wyroki trybunałów międzynarodowych mówiące o tym, że ta izba jest nielegalna. No i teraz jest pytanie następne. Skoro ta nielegalna izba wyda jakiś
nielegalny dokument, to na podstawie tego nielegalnego dokumentu legalny całkowicie marszałek Sejmu Rzeczpospolitej ma zwołać Zgromadzenie Narodowe, czy ma nie zwoływać? No to jest wielka odpowiedzialność przed Szymonem Hołownią. Co on zrobi w tym momencie? Jestem bardzo ciekaw, bo co nie zrobi, to źle. Jak to kiedyś się mówiło, co nie zrobisz, to 4 litery z tyłu. No bo jeżeli zwoła, no to znaczy, że posłużył się dokumentem wyprodukowanym przez nielegalną instytucję, czyli jakąś fałszywką. Natomiast jeżeli tego nie zrobi, no to z kolei przeciwnicy mu powiedzą: ej, nie dopełniłeś obowiązków, artykuł 231 kodeksu karnego i dawaj tutaj, jak tylko immunitet ci zdejmiemy, to będziesz za to odpowiadał. Trudna sytuacja, wynikająca między innymi z tego, że PiS w ten sposób rozmontował nam system sprawiedliwości. Tak to rozmontował, żeby można było i tak, i siak, w zależności od potrzeby. Bo na tym właśnie polegał ten miękki autorytaryzm, który sobie Kaczyński wymarzył, że on będzie tak bujał tą łódką, żeby nikt nie wiedział, gdzie jest środek ciężkości, gdzie rzeczywiście znajduje się prawda i gdzie są rzeczywiste, prawdziwe organy państwa, gdzie są prawdziwe decyzje. Wszystko miało być wytłumaczone przez czynnik polityczny. Czyli jeżeli na przykład Kaczyński by stwierdził, tak, to jest wyrok prawdziwy i prawomocny, to on jest prawomocny. Jak Kaczyński by powiedział nie, to nie. Tak miało funkcjonować to państwo. No, w międzyczasie udało nam się wielkim zrywem narodowym odsunąć Kaczyńskiego od władzy, no ale system ten rozbujanej łódki nadal funkcjonuje. I ja naprawdę nie chciałbym być w skórze Szymona Hołowni, bo ja nie wiem, co on zrobi. Co nie zrobi, to jest źle. No przecież do tego właśnie doszliśmy, do takiej sytuacji. Także to, że mamy brak zaufania do wyników wyborów, to jeszcze nic. Za chwilę będziemy mieli brak zaufania do całego systemu wymiaru sprawiedliwości, a być może do całej polityki w Polsce. No, zobaczymy, co się wydarzy. Właśnie, Andrzej, bo komu zależy na tym chaosie w Polsce? Komu zależy właśnie na tym, żeby Polacy się tak bardzo podzielili, bo wzrost agresji jest widoczny. Nie tylko na mediach społecznościowych, ale na przykład ja już nawet jakby nie witam się z moim sąsiadem, tylko na siebie wrogo patrzymy, a jeszcze przed wyborami spokojnie rozmawialiśmy, tak? W związku z tym ja mam nadzieję, że to przejdzie, ale mimo wszystko ten wzrost widać. W związku z tym, komu na tym zależy? I ja bym chciała tutaj chwilkę o tej dezinformacji. Bylibyśmy totalnie naiwni, gdybyśmy nie uwierzyli w to, i pytanie jest, czy nasze służby to jakoś sprawdzają, że w Stanach Zjednoczonych Rosja wpływała na wyniki wyborów farmami trolli, tak, różnymi innymi działaniami dezinformacyjnymi. W Rumunii poradzili sobie, ale też ten wpływ był bardzo duży. W kolejnych krajach były udokumentowane działania Rosji, Kremla, putinowskiej Rosji na wybory demokratyczne, więc czy mamy naiwnie zakładać, że u nas nie, nas odpuścili i czy ktoś się tym zajmuje teraz? No to jako człowiek, który dużo życia spędził na tym, żeby prześledzić karierę Putina i ustalić, z kim mamy do czynienia, mnóstwo artykułów na ten temat napisałem, to chcę Państwu powiedzieć, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby Rosja się nie interesowała w tym momencie wyborami w Polsce. Oni się interesowali Brexitem, oni się interesowali wyborami w Stanach Zjednoczonych, ale interesowali się też wyborami w Niemczech, w Rumunii, we Francji. Wszędzie wtykają swoje paluchy i wszędzie tam zostało to wykazane przez tamtejsze służby w mniejszym lub większym zakresie. W niektórych przypadkach te ingerencje były niesamowicie silne. W przypadku wyborów prezydenckich w Rumunii na tyle silne, że trzeba było powtórzyć wybory. Skrajną naiwnością jest twierdzenie, że w Polsce tego typu interwencji nie było. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest krajem przyfrontowym i krajem, który jest uznawany w tej chwili przez administrację Putina za kraj najbardziej wrogi po Ukrainie. Jest Ukraina, a potem my. No i biorąc to pod uwagę, ale biorąc też pod uwagę specyfikę Polski, która jest inną specyfiką niż na przykład specyfika Rumunii, już tłumaczę, o co chodzi. W Rumunii czy w krajach mniej niechętnych Rosji łatwiej jest działać rosyjskiej agenturze. Polska jest krajem od dawna bardzo sceptycznym, jeżeli chodzi o Rosję, mówię o większości obywateli,
i z całą pewnością im to jest trudniej działać. Dlatego oni jeszcze większą wagę przykładają do takich działań, które nie są działaniami stricte wywiadowczymi, agenturalnymi, tylko właśnie działaniami pod obcą banderą, działaniami, które gdzieś przy pomocy internetu można przeprowadzić. Tu skłócić Polaków z Ukraińcami poprzez sprytne sianie dezinformacji. Tutaj wytłumaczyć Polakom, że szczepionki zabijają. No wiadomo, jaki to może przynieść skutek. Więcej Polaków umrze, no to dobrze, nie? Tutaj w tym wypadku siejąc różnego rodzaju dezinformacje przedwyborcze, i ja pewne tego typu ślady wykryli inni eksperci znacznie lepsi ode mnie i jest teraz tylko pytanie, czy to miało wpływ na wynik wyborów, czy nie i jaki miało wpływ. O może tak, bo czy że miało to wiadomo, tylko jaki to miało wpływ, czy to mógł być wpływ przesądzający. I znowu, musi tutaj wkroczyć państwo. Obywatele tego nie mogą sami z siebie zrobić. No żaden obywatel, nawet najświetniej, najlepiej przygotowany do tego, żeby pełnić rolę takiego obywatelskiego szeryfa od internetu, nie jest w stanie stwierdzić, jak to w rzeczywistości wyglądało. To mogą stwierdzić wyłącznie służby posiadające dosyć duże budżety i instrumenty do tego, żeby to przeanalizować. Oczekuję tego typu działań ze strony głównie ABW, tak? Bo to ABW ma zapisane w swoim statucie kontrolę przebiegu wyborów oraz ochronę kontrwywiadowczą Polski. No zobaczymy, czy taki raport kiedyś ujrzy światło dzienne, czy nie. To będzie też papierek lakmusowy tego, czy ta służba w ogóle jeszcze funkcjonuje w sposób należyty, czy też została zdewastowana przez te 8 lat na tyle skutecznie, że nie jest w stanie nawet tak prostej rzeczy zbadać. No byłoby to smutne, ale przecież sama wiesz, że te 8 lat działalności PiS-u to nie tylko było budowanie tam elektrowni i burzenie, nie tylko było kopanie rowu prezesa, który do niczego był niepotrzebny, ale była też regularna dewastacja służb, regularna dewastacja wojska, regularna dewastacja policji. Czemuś to służyło, tak? Dzisiaj mamy tego owoce. Dzisiaj z tego spijamy tę brzydko śmierdzącą śmietankę z tego, co PiS przez 8 lat zrobił. Także ja tu nie jestem bardzo optymistyczny, ale może jakiś raport się ukaże. No bardzo bym chciał zobaczyć, chociażby post factum, jak już wszystko zostanie zaklepane i tak dalej. Dla naszego bezpieczeństwa to jest szalenie ważne, żebyśmy wiedzieli, czy była interwencja z zewnątrz, jaka była skala i przede wszystkim jakich instrumentów użyto. Trzeba to wiedzieć, żeby się bronić przed tym. Na przyszłość chociażby. Moi drodzy, o tych powiązaniach, o których mówi Andrzej, mówił u nas kilkukrotnie pan redaktor Tomasz Piątek z Resetu Obywatelskiego i w samym Resecie Obywatelskim też szeroko o tym mówi. My nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Czasami się głos na głowie jeżył i wydawało się to być fikcją taką polityczną, natomiast wszystkie dane potwierdzają te informacje, więc jakby no trudno teraz mówić o tym, że to się nie dzieje, tak? Ponieważ rzeczywiście wszystko to, co pan redaktor Piątek mówi, znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Wejdę ci w słowo. No zobaczmy, tylko po faktach oceniajmy, tak? Nie budujmy żadnych tu dodatkowych narracji, same fakty. Pojawiły się 2 nazwiska nowego szefa BBN-u, tak? Jeden Szatkowski, 2 historyk, Cęckiewicz, tak? Jeden i drugi mają odebrane poświadczenie dostępu do informacji niejawnych. No przepraszam cię bardzo, o czym to świadczy? No to jest przypadek, tak? Że akurat 100% kandydatów ma odebrane poświadczenie? To znaczy, że polskie służby zakwestionowały co najmniej ich szczelność, jeżeli chodzi o informacje, co najmniej, a być może wykryły jakieś związki z niebezpiecznymi osobami, które mogłyby od nich pozyskiwać tego typu informacje. No rany koguta, co tu się dzieje? Człowiek znikąd zostaje prezydentem elektem i zaczyna nam opowiadać, że ma 2 kandydatów, nie wie, który jest lepszy, obydwaj mają przez służby odebrane poświadczenie dostępu do informacji niejawnych. No to czytajmy te sygnały, bo one są bardzo oczywiste. To jest tak, jakby nam tu ktoś zapalił naprawdę 1 000 000 światełek ostrzegawczych.
Czyli Andrzeju, mamy wpływ Kremla na nasze wybory, być może, tak? Apelujemy do służb, żeby to zbadały, bo my jako obywatele nie możemy. Mamy sytuację z aplikacją, kiedy Roman Giertych na swoim kanale mówi już nie o nieporozumieniu, tylko o kradzieży głosów. A pan mecenas myślę, że wie, co mówi, czyli ma świadectwa ludzi, którzy mu to pozgłaszali, tak? Ponieważ on już jest po iluś dniach zbierania tych informacji. I okazuje się, i właśnie a propos przeliczenia głosów, bo przeliczenie nam nic nie da, bo jakby te ukradzione, nie da się już odtworzyć tych ukradzionych zaświadczeń, niezależnie od tego, ile ich było, tak? Jest jeszcze kwestia, Andrzeju, kwestia 4-krotnego zwiększenia się głosów tak zwanych nieważnych. No jakby cuda nad Wisłą, tak? Wszyscy Tak, pisali. i zdumiewające komunikaty przewodniczącego PKW Marciniaka, któremu w ciągu 2 dni przybyło 500 000 osób uprawnionych do głosowania. No też przecieram oczy ze zdumienia, jak to jest możliwe, że raz jest tam 28 milionów, potem jest 29 milionów. To uważni obserwatorzy natychmiast to wychwycili. Mówię znowu o obywatelach, którzy porobili screeny i mówią tak, tutaj w piątek było 28, w sobotę było 29, no coś tu nie gra, tak? A już wszyscy już nie można było rejestrować nowych chętnych do oddania głosu. Coś tutaj w tym zakresie też nie wyszło. Oczywiście można wszystko wytłumaczyć pomyłką, zmęczeniem, przejęzyczeniem. Ja to wszystkie te tłumaczenia znam na pamięć, tylko przepraszam bardzo, to są wybory na prezydenta Rzeczpospolitej, a nie na wójta Pcimia. I jeżeli ktoś jest szefem komisji wyborczej, to nie może się mylić o 500 000 głosów, mówiąc o tym, ile jest uprawnionych do głosowania. Jeżeli tak robi i się rzeczywiście pomylił, to chyba powinien złożyć tę funkcję, bo się nie nadaje po prostu do tego. Sama ta sytuacja powinna wzbudzić ogromny niepokój w obywatelach, ale przede wszystkim w rządzących. Tak? To rządzący powinni natychmiast wszcząć postępowanie wyjaśniające, ile w końcu do licha było uprawnionych do głosowania. Bo 500 000 ludzi to nie jest hetka pętelka, to jest 500 000 ludzi. No to Rafał Trzaskowski przegrał 360 000 głosów. No to 500 000 ludzi to być może decyduje o tym, czy ktoś wygrał, czy przegrał. Wiesz, gdzie nie spojrzeć, to naprawdę wszystko brzydko pachnie. I ja jestem daleki od spiskowych teorii, od tego, żeby mówić, że Rafał wygrał te wybory, no bo wiemy, ile popełniono błędów, sam je tu wielokrotnie wytykałem. Ale jednak nawet jeżeli rzeczywiście przegrał, to niech to będzie tak honorowo przegrane, nie? A nie na zasadzie, że jeszcze ktoś tam jakieś cuda na durną robił. Poza tym, jeżeli rzeczywiście ktoś tu coś fałszował, to musi być odpowiedzialność. Musi. Tego wymaga demokracja w Polsce. Jak nie, to tę demokrację przegramy po prostu. Pan profesor Wojciech Hermaliński, były szef PKW przez wiele lat, mówi o anomaliach w komisjach. Jest to obraz przerażający i mówił przede wszystkim o tych. Ja też z panem sędzią Balickim używałam słowa anomalia, ale to już nie są anomalie. Te anomalie ułożyły się w pewien wzór, który pokazał nam jakiś sposób działania zamierzony i prowadzący do czegoś, tak? I prowadzący do nie pomyłek, tylko oszustwa wyborczego. Ja też tutaj się powołuję na to, co mówił Roman Giertych na swoim kanale w sobotę. On mówił o oszustwie wyborczym, ponieważ mówił o tym właśnie, że ten wzór się ten wzór się ujawnił, że go widać, że widać pewną skoordynowaną akcję, ponieważ Kraków mógł być przypadkiem, tak? Ale do Krakowa dochodzą jeszcze, nie wiem, Tychy chyba, Mińsk Mazowiecki, nie, jest już kilkanaście tych komisji i ich coraz więcej. Ktoś wyliczył 130 komisji, gdzie były anomalie, któryś z użytkowników X, gdzie były anomalie właśnie przy takim bardzo nietypowej zamianie głosów Trzaskowski kontra Nawrocki. No i tego się nie da inaczej nazwać jak oszustwo. No. Nie wierzę w to, że ktoś zliczył głosy, wpisał te liczby do rubryczek, a potem przypisał je niechcący odwrotnie. To się po prostu w głowie nie mieści. Tam w tej najbardziej znanej komisji w Krakowie, gdzie do tego doszło, gdzie 1000 głosów stracił Rafał Trzaskowski,
Na czele tej komisji stał przedstawiciel Stanowskiego. I teraz tu dochodzimy do kolejnego bardzo ciekawego zdarzenia w tych wyborach. Otóż porejestrowało się bardzo dużo różnego rodzaju kandydatów i każdy z nich mógł delegować do komisji wyborczych swojego przedstawiciela. I my dokładnie wiemy, że tych demokratycznych przedstawicieli było mniej. No bo myśmy nawet chcieli, żeby było jak najmniej, tak? Nawet był taki pomysł, żeby był jeden przedstawiciel demokratyczny, który będzie nim Rafał Trzaskowski, żeby już Hołownia, tam Biejat i tak dalej nie kandydowali. W związku z tym ten jeden, czy tych troje, czy tych czworo mniej mogli delegować ludzi do komisji niż pozostała grupa. W sumie było 40 komitetów zarejestrowanych, przypomnijmy. No i teraz jest pytanie, czy w takiej komisji w Krakowie rzeczywiście większość miała strona niedemokratyczna, tak to umownie nazwijmy. Jeżeli tak, to czy ta strona niedemokratyczna przejęła kontrolę nad tą komisją i doprowadziła świadomie do tego, że wpisano odwrotnie te wyniki? No moim zdaniem trzeba taki wariant założyć. Oczywiście to jest wariant najbardziej negatywny, może być też pozytywny. Ktoś rzeczywiście był bardzo zmęczony, pomyliły mu się rubryczki. Kto naiwny, ten uwierzy. No ale jeżeli takich przypadków mamy w skali Polski więcej, to założyłbym, że było to z góry zaplanowane, że tego typu działania tam, gdzie się da, będą podejmowane i tam, gdzie się da, zostaną przeprowadzone. To jest ważne i to trzeba by znowu, no tu policja, prokuratura musi swoją robotę wykonać. Ten przewodniczący komisji powinien się z tego wytłumaczyć, jak do tego doszło. Oraz członkowie komisji powinni być przesłuchani i zdać relację z tego, jak dokładnie minuta po minucie przebiegało konstruowanie tego protokołu, bo to jest bardzo ciekawe, jak można w ten sposób się pomylić. I wiesz co, tak z własnego życia ci powiem na temat sprawdzania wyników wyborów. W moim okręgu, tym podwarszawskim, zwanym Wianuszkiem, Koalicja Obywatelska mogła mieć jeden mandat więcej. Wtedy akurat ja bym wszedł do Sejmu, ale to nie ma znaczenia, wszystko jedno kto. Zabrakło 311 głosów, żeby ten piąty mandat przypadł Platformie, Koalicji Obywatelskiej. 311 głosów oddanych nie na mnie, nie na kogokolwiek, tylko na całą listę Koalicji Obywatelskiej. Teraz twarde dane. Na całą listę Koalicji Obywatelskiej w tym okręgu wyborczym zostało oddane 250 000 głosów. 311 głosów w skali 250 000 to jest nic. I teraz zastanówmy się, czy widząc to, co się teraz dzieje przy wyborach prezydenckich, czy możemy założyć, no tak na razie hipotetycznie, że w kilku komisjach wyborczych w tym okręgu w Januszku właśnie zdarzyło się, że ktoś w Platformie czy Koalicji Obywatelskiej zabrał te 311 głosów? Moim zdaniem tak. To, że nie zażądaliśmy ponownego przeliczenia głosów dzisiaj z perspektywy tego, co się dzieje przy wyborach prezydenckich, uważam za poważny błąd. Trzeba było przeliczać te głosy i coś czuję, że te 311 głosów by się odnalazło. No ale wiesz, mądry Polak po szkodzie. I teraz no, nie róbmy tego ciągle, nie powtarzajmy ciągle tego samego błędu i nie oddawajmy ciągle pola tej stronie niedemokratycznej. Wreszcie bądźmy twardzi. Oni, gdyby byli w takiej sytuacji jak my w tej chwili, darliby szaty. Republika by od rana do wieczora mówiła, oszukali, tak? Ukradli nam wybory. Telewizja w Polsce by mówiła, zachęcałaby do tego, żeby obywatele wychodzili na ulicę i walczyli, bo właśnie tutaj Nawrocki został oszukany. No to ja nie pochwalam tego typu oczywiście zachowań, ale pokazuje, jak tamta strona jest zdeterminowana, a jak nasza strona, a szczególnie politycy z naszej strony, mają to tak trochę w nosie. No, złośliwi, bardzo złośliwi mówią, że im się śpieszy na urlopy i że chcą już jak najszybciej wyjechać. No, jeżeli tak, to bardzo to jest smutne. Andrzeju, 32 143 komisje obwodowe w Polsce. Wystarczy skręcić kilka głosów, żeby właśnie zrobić ten wynik, który zrobił kandydat Karol Nawrocki. Wiemy, że
PiS nie jest kryształowy i do gorszych rzeczy się posuwał, żeby postawić na swoim i tym się teraz zajmuje między innymi prokuratura i od 1,5 roku słyszymy doniesienia medialne na ten temat, więc mało prawdopodobne, żeby to nie był przypadek, ale powiedziałeś, znaczy jakby podobno kluczowy w komisji jest przewodniczący, który sam zazwyczaj idzie do informatyka i to on podaje informatykowi, nie cała komisja, tylko to on podaje informatykowi wynik z tabelek, tak? Czyli od niego zależy, żeby się pomylić albo nie pomylić, tak? Andrzej mi zniknął na chwilę. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo. Andrzeju, nie wiem, czy wyciszyłeś się, czy straciliśmy połączenie? Jestem, przepraszam, bo jakaś przerwa w internecie. To niestety nie moja wina. Wytniemy to. Więc Andrzej, poruszyłeś też ważny temat, bo w 2023 roku była bardzo mocna akcja na temat dopilnowania wyborów przez obywateli. Ja nie widziałam takiej akcji teraz przez sztab Rafała Trzaskowskiego, czy też przez koalicjantów, żeby właśnie obywatele, żeby nas zmobilizować, żeby nam uświadomić, że jesteśmy potrzebni w komisjach jako mężowie zaufania, jako obserwatorzy i żebyśmy pilnowali. Tylko właśnie pytanie jest, czy jako obserwator, czy mąż zaufania byśmy dopilnowali tego, że przewodnicząca albo przewodnicząca inaczej podali dane informatykowi, bo tego się nie dało. W poprzedniej kadencji Sejmu, dzięki uprzejmości pani wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, uczestniczyłem w takich spotkaniach, które się odbywały w Senacie. Na te spotkania przychodzili przedstawiciele KOD-u i innych organizacji społecznych, demokratycznych i opowiadali o tym, jak będzie funkcjonowała obywatelska kontrola wyborów. Wtedy utworzono, to był ogromny wysiłek naprawdę i finansowy, i organizacyjny, utworzono specjalne aplikacje, do których członkowie komisji wysyłali ostateczne dane z poszczególnych komisji. Także wszystko zostało zliczone dokładnie. Mało tego, w każdej komisji były zdublowane obsady obserwatorów ze strony OKW, czyli Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Nie było w Polsce w 2023 roku komisji, w której nie mielibyśmy swoich obserwatorów. Mało tego, ci obserwatorzy byli doskonale przeszkoleni, poinformowani, co mają robić w razie naruszeń dyscypliny głosowania, co mają robić w razie stwierdzenia fałszerstwa. Byli po prostu na wielu szkoleniach, które przeprowadzali z nimi eksperci. To tak było w 2023 roku. Potem szczęśliwie Koalicja Obywatelska z sojusznikami przejęła władzę i Komitet Obrony Demokracji chyba okazał się kompletnie niepotrzebną organizacją, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że przez te 1,5 roku do chyba 2 tygodnie przed wyborami komitet nie otrzymał żadnego wsparcia ze strony państwa, ze strony nie wiem, spółek Skarbu Państwa, jakiegokolwiek, zero złotych. I proszę nie wierzyć w to, że tego typu działalność obywatelska dzieje się za darmo. Ja już pomijam to, że oni muszą mieć na wodę do czajnika, na prąd do gniazdka i na opłacenie czynszu, ale zarówno stworzenie takiej aplikacji, uaktualnienie jej, jak również przeszkolenie tych dziesiątek tysięcy ludzi, to są koszty. Tego się nie da uniknąć. Ktoś tuż przed wyborami, chyba 2 czy 3 tygodnie, się zorientował, że kurczę, mamy taki Komitet Obrony Demokracji, to może trzeba ich jakoś wspomóc i dać im chociaż pieniądze na taką kampanię profrekwencyjną. No, kampania profrekwencyjna na 2 tygodnie czy 3 przed wyborami to jest żart. Znaczy, żartem nie jest taka kampania, tylko dawanie pieniędzy na 2-3 tygodnie przed wyborami to jest żart po prostu. No ale tak się stało. I ja mam tu dużą pretensję do rządzących, że zlekceważyli ruch obywatelski, który być może wygrał wybory w 2023 roku, bo gdyby nie ich taka determinacja i gdyby nie ten system obywatelski, który stworzono, to prawdopodobnie te cuda nad urną działyby się również w 2023 roku i kto wie, czy byśmy wtedy te wybory wygrali.
Ktoś po prostu zlekceważył ogromną społeczną energię, którą można było wykorzystać w tych wyborach. No i to teraz zapytasz mnie pewnie kto? Nie wiem, naprawdę nie wiem kto. Wiem natomiast, że to będzie kiedyś rozpatrywane jako jeden z punktów, jedna z przyczyn tego, że Rafał Trzaskowski przegrał te wybory. Andrzeju, ostatnie pytanie, bo już patrzę na czas. Mamy wpływ kremlowski. No, ABW oceni albo nie oceni. Mam nadzieję, że oceni, a jeżeli nie oceni, to może władze się powinny zmienić, te, które nadzorują służby, bo powinien ocenić. Albo chociaż powinien ocenić, powiedzieć nie było, tak? Ale powinien to ocenić. Mamy aplikację, nie jesteśmy w stanie ocenić jej wpływu na to, ile głosów zostało jakby, nie wiem, zabranych czy niezabranych. Mamy głosy nieważne, gdzie nie jesteśmy w stanie ocenić, ile tych głosów zostało, jakby, no, w którą stronę one poszłyby, tak, gdyby, no bo 4-krotnie zwiększyła się liczba głosów nieważnych. To jest chyba 189 000 ponad, tak? Spojrzałam teraz, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Przepraszam, poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli mówię bzdury, bo już się mylę w notatkach. No i mamy sytuację, którą możemy zliczyć, tak? Czyli te pomyłki w nie raportach, tylko... No w rubrykach po prostu, gdzie tak, zaliczano dokładnie. głosy Rafała I Nawrockiego. moje pytanie, Andrzej, czy wybory nie powinny być powtórzone przy tylu nieprawidłowościach? No i to jest bardzo zasadne pytanie, na które ja nie znajduję odpowiedzi, dlatego że ja nie mam, jako Andrzej Rozenek, instrumentów do tego, żeby stwierdzić, na ile poważne były te przestępstwa, na ile poważne były, na ile miało to wpływ na wynik wyborów. Jedno jest oczywiste dla mnie, że to chyba nie trzeba matematycznie udowadniać, że to było akurat 189,5 tysiąca głosów sfałszowanych, bo tu nie o to chodzi. Raczej chodzi o to, żeby ta skala fałszerstw była duża. Co to znaczy duża? No taka, żeby każdy stwierdził, że to jest już niedopuszczalne, tak. Czy jesteśmy u progu takiej sytuacji? Moim zdaniem tak. No, jest tego sporo. I bezczelność tych przekrętów też jest, muszę powiedzieć, imponująca. Szczególnie ta aplikacja, to jest szczyt bezczelności. No, co z tym władze zrobią, naprawdę nie wiem. Natomiast wiem jedno. Od tego, co władze z tym zrobią, będzie zależało później zaangażowanie obywateli w działalność polityczną, w działalność społeczną. Będzie zależała wiara obywateli w skuteczność państwa i w to, że żyjemy w państwie demokratycznym. Także trzeba to też brać pod uwagę. Nie tylko chodzi o to, czy ktoś wygrał wybory, czy nie, ale chodzi przede wszystkim o to, czy rzeczywiście demokracja w Polsce funkcjonuje w sposób przyzwoity, czy też mamy do czynienia z jakąś fikcją i parademokracją. No i o tym w tej chwili rozmawiamy. Współczuję rządzącym, muszą coś z tym zrobić i no, zależy od tego bardzo, bardzo dużo. Przyszłość Polski być może. Także duża odpowiedzialność, szczególnie na marszałku Hołowni, o czym mówiliśmy. Tak, mój drogi rządzie koalicji 15 października, my jako obywatele robimy tyle, co możemy, albo nawet więcej. Ja nie mówię o sobie, mówię o osobach, które czytam na X-ie, na YouTubie oglądam, które na Facebooku piszą, tak, pod swoim imieniem, nazwiskiem, dużo ryzykując, ale sami bez was nie obronimy kraju przed rozmontowaniem demokracji. Musicie nam w tym pomóc, drodzy politycy. Andrzeju, czy jeszcze chcesz słowo, czy już mogę bardzo ładnie ci podziękować? Ja jak zwykle mam słowo z prośbą do Państwa o wspieranie Radia Rebeliant i tej wielkiej działalności wspaniałej, bez której bylibyśmy przecież niedoinformowani. I proszę sobie teraz zrobić taki rachunek sumienia, czy w ogóle wiedzielibyśmy o tym, co się wydarzyło przy urnach, gdyby nie właśnie takie obywatelskie media. Takie media, które są niezależne od polityków, od władzy, które robią to w imieniu obywateli i dla obywateli. Także wspierajcie Radio Rebeliant, pomagajcie, subskrybujcie ten kanał, to nic nie kosztuje. Lajkujcie, komentujcie i powielajcie dalej. To jest to, co każdy obywatel nie tyle, że powinien, musi robić, żeby demokracja w Polsce się obroniła. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję i fajnie, że znowu mogliśmy się spotkać. No i cóż, tradycyjne czołem rebelio na koniec.
Tak, zanim ja powiem swoje czołem Rebelio, to moi drodzy, kolejnym niezależnym medium jest Lot nad Kaczym Gniazdem. Andrzej Rozenek i Jacek Podgórski, codzienna, rewelacyjna dawka komentarzy politycznych z humorem, ale bardzo wartościowe treści, bardzo wartościowe przemyślenia, otwierające bardzo mocno głowę, no i czasami kotki, które tam się przewijają, więc też warto. Słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Lot nad Kaczym Gniazdem, Andrzej Rozenek i Jacek Podgórski oraz oczywiście nasze Radio Rebeliant. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj Waszym gościem był Andrzej Rozenek, dziennikarz i polityk, i ja na ten moment czołem Rebelio. Czołem Rebelio, do zobaczenia. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.